W filmie Wąwóz występują m.in. Anna Taylor-Joy, wiadomo, gra w Gambit Królowej i w tym filmie ona gra w szachy, jak najbardziej. Pojawia się również tutaj Miles Teller, znany m.in. z filmu Whiplash i tutaj w tym filmie on gra na perkusji. Czemu? No bo rzeczywiście tak zechcieli. Oczywiście, że tak. Film Wąwóz to jest nowa produkcja od Apple TV. Bardzo mnie zaskoczył, bo akurat nie tyle sam film, co akurat reżyser Scott Derrickson. Ja akurat dosyć go sobie cenię. Akurat podobało mi się, że wziął się za taką tematykę, bo rzeczywiście pomysł jest bardzo inny, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Mamy wąwóz, zaskoczenie. Nie wiadomo co. Tak, jak najbardziej. Mamy wąwóz, który tak sobie, że to powiem, istnieje już od, jak to mawiają, chyba od II wojny światowej. No i po wschodniej i po zachodniej stronie oczywiście są strażnicy, mają pilnować, żeby nic z tego wąwozu nie wyszło. Koniec, kropka. Tak akurat się układa, że zmiana jest raz na rok. W tym momencie akurat to właśnie Anya Taylor-Joy, a także Miles Teller. Anya Taylor-Joy po stronie wschodniej, wiadomo, jest z Litwy, a Miles Teller, no teoretycznie z zachodu. No akurat w tym konkretnym przypadku on jest z Ameryki, więc tak to rzeczywiście jakoś wygląda. No i niby jest wszystko w porządku, niby jest nudno, no ale kiedy tam rzeczywiście siedzą jakiś czas, no to zaczynają się próbują się ze sobą kontaktować, a pierwsza zasada to jest, nie można się kontaktować z drugą stroną. No oczywiście, jak tylko coś może być nie wyjść, no to jak najbardziej to mamy i tym razem. Potem dowiadujemy się, co tam na dnie tego wąwozu jest i tak dalej, i tak dalej. I muszę przyznać, że sam koncept mnie zaintrygował, bo wykonanie to już rzeczywiście troszeczkę jest gorzej z tym, ale akurat sam koncept jak najbardziej mi się spodobał, ponieważ czegoś takiego nie widziałem jeszcze. No może ktoś może powiedzieć, zaraz przecież mieliśmy film Pacific Rim, przecież Guillermo del Toro sprzed kilku lat. No tak, rzeczywiście, ale nie akurat w tym wydaniu. A tutaj mamy film, który, no jak mówiłem wcześniej, na dobrą sprawę opiera się na dwóch aktorach. No bo ja wiem, że pojawiają się też inne postaci, między innymi Sigourney Weaver w roli wrednej suki, no ale akurat jeżeli chodzi o cały film, to opiera się na dwóch aktorach, a takie produkcje, gdzie rzeczywiście mamy bardzo niewielką obsadę i trzeba sobie poradzić, uwielbiam. No, genialnymi wiadomo chociażby są filmy z Ryanem Reynoldsem, bodajże z Buried jest tytuł, kiedy jest tylko i wyłącznie on, wąż i telefon i nic więcej. I rzeczywiście trzeba kombinować, trzeba szyć, a tutaj co zaczęło się niby jako proste zadanie, tak? Bo tylko i wyłącznie chodzimy codziennie, tam sprawdzamy te wszystkie odczyty, uzupełniamy amunicję w broni. Jeżeli rzeczywiście była potrzeba, co miesiąc wysyłamy raporty. Tara, koniec, kropka, dziękuję bardzo. No wiadomo, nudno, ale są książki, są powiedzmy jakieś płyty, można sobie muzyki słuchać. Ale kiedy, no jak mówiłem wcześniej, kiedy coś się zaczyna dziać, no to już jest grubo, bo pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem, jak te stworasy wychodzą z tego wąwozu, no bo tu musiało się rzeczywiście zadziać, no to tutaj już jest rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, wiesz. Tutaj rzeczywiście jest pokazane, że one wyglądają inaczej, dziwnie i mówię, kurczę, skądś znam ten wygląd, ale o tym będzie za chwilę. I to, co rzeczywiście tutaj się dzieje, no to jest coś niesamowitego. I tylko według mnie było kwestią czasu, kiedy my dowiemy się, co, gdzie, jak i kiedy, skąd są te potworasy, dlaczego, kto za tym stoi i w ogóle coś więcej. No i to oczywiście się później się wydarzy. W jaki sposób, to ci rzeczywiście nie będę zdradzał, bo chyba nie ma potrzeby, ale mówiłem wcześniej, że Anya Taylor-Joy gra w tym filmie w szachy, Miles Teller gra na perkusji i słuchaj, była taka sytuacja w tym filmie. W świątecznej scenie montażowej grają w szachy, oczywiście jak Anya Taylor-Joy w Gambicie Królowej, a potem grają na perkusji, jak w przełomowej roli Tellera, czyli w filmie Whiplash. Było to w scenariuszu, zanim Taylor-Joy i Miles Teller zostali obsadzeni, a kiedy oboje chcieli usunąć tę scenę, producenci odrzucili ich propozycję. Rozumiesz? Odrzucili. Dlatego też Taylor-Joy i Miles Teller podali, że bardzo się cieszyli z odrzucenia tej propozycji, ponieważ wiedzieli, że to się spodoba widzom, spodoba się nam, jako takie, wiesz, fajne oczko puszczone i coś w tym rzeczywiście jest, tym bardziej, że akurat oboje dużo wcześniej znali się przed kręceniem zdjęć, byli przyjaciółmi, no są nadal przyjaciółmi, więc akurat nie ma tutaj żadnego problemu, nie było żadnych rzeczywiście zagwozdek w tym aspekcie i to czuć, widać, że rzeczywiście świetnie się bawią. Poza nimi, bo Miles Teller, no to jest facet po przejściach, tak? To jest jakiś tam były snajper po prostu na pistolet do wynajęcia, tak? Można by powiedzieć troszeczkę, cytując albo parafrazując bardziej Siedmiu Wspaniałych. Drasa, tak rzeczywiście nazywa się postać grana przez Taylor-Joy. Drasa po litewsku znaczy w ogóle odwaga. Bardzo ładnie. Nie jest to w ogóle imię, no ale akurat w słowniku litewskim, ale akurat w tym filmie rzeczywiście jest. No to
to są dwie różne osobowości, no bo to oczywiście tak musi być. On jest skryty, on już ma wszystkiego dość, że rzeczywiście mu się nie chce, najchętniej to by po prostu wziął i wylogował się, na niczym mu nie zależy, a ona, no tam jest inna sytuacja, tak? Jest ojciec, który jest chory i pewnego rodzaju rzeczy muszą się zgadzać, ale kiedy się połączą, kiedy połączy ich bardzo dziwne uczucie, możemy nawet tak powiedzieć, że uczucie, no to wtedy się rzeczywiście dzieje dużo fajnych, ciekawych rzeczy, ale pojawia się, jak mówiłem już wcześniej w tym filmie, Sigourney Weaver, która jest takim swojego rodzaju Krzysztofem Jarzyną ze Szcina, taką wredną babą, wredną suką i to nie pierwszy raz, kiedy Sigourney Weaver wciela się w tajemniczą, wysoko postawioną postać odpowiedzialną za tuszowanie zjawisk nadprzyrodzonych. Tak wcześniej zagrała wielkiego gościa w filmie Paul, a także dyrektora w filmie Chata w lesie, tak, The Cabin in the Woods. Więc rzeczywiście to jakoś wyglądało tam dobrze i tutaj tym razem też. I muszę przyznać, że podoba mi się to, jak ta fabuła się rozwinęła, wiesz, bo to, czego my się później dowiadujemy, to nie jest niczym nadzwyczajnym. Niestety trochę mi się nie podobało to, w którym kierunku podążyli, bo no dobra, jak najbardziej stwierdziliśmy, tak, wiemy i to już znamy, to można się było domyślić, znowuż mamy za tym, stoją ci, którzy stoją i tak dalej, i tak dalej. I akurat dla mnie to już w tym momencie stało się sztampowe. Wiesz, na początku mamy trzęsienie ziemi, napięcie rośnie, bardzo mi się podoba ta akcja, tylko potem, żeby było na zasadzie, i tak wiesz, abyś z balona wypuszczał powietrze i dziękuję bardzo. Zakończenie na przykład jest dla mnie totalnie, bardzo antyklimatyczne. W ogóle ono jest tak jakby nagle kręcili film, kręcili. Ty, popatrzcie, scenariusz się skończy przy 80 stronie, to co zrobimy? Nie wiem, może to niech pójdą na kremówki, bo po maturze są, dziękuję bardzo, koniec. Aha, dobra, dzięki, cześć, koniec. No nie wiem, albo może się okazało, że brakło im pieniędzy i na zasadzie, słuchajcie, mamy dzisiaj ostatni dzień, a musimy nakręcić jeszcze to długie, fajne, ciekawe zakończenie. Nie mamy czasu, no to po prostu zrobimy coś słabego i kiepskiego. Naprawdę zakończenie jak dla mnie jest beznadziejne, no ale akurat już rzeczywiście inna sprawa. Ale mówiłem wcześniej, że jak pojawiły się te potworasy, mówię, skądś znam tę może nie jak one wyglądają, ale powiedzmy tę wrażliwość artystyczną i nie pomyliłem się, bo przygotowując się do tego materiału znalazłem takie informacje, że dno wąwozu, a także niektóre stworzenia są pod względem wizualnym silnie inspirowane twórczością polskiego malarza Zdzisława Beksińskiego. Więc jak widzisz, nawet tutaj nam się udało być przez chwilę. Hurra, super rewelacja. Więc już nie tylko powiedzmy Wajda, nie tylko już Kamiński u Spielberga, ale też rzeczywiście i Beksiński gdzieś tam w świadomości twórców istnieje, co rzeczywiście trzeba uznać za sukces, no na pewno nie tyle za sukces, co że rzecz wartą odświeżenia, bo te efekty wizualne w tym filmie naprawdę robią wrażenie. Tak było od jakiegoś czasu, że ja wiem, efekty wizualne, czyli tak zwane CGI, komputerowo generowane efekty były beznadziejne. Ostatnie kilka lat dostawaliśmy chłam, no jeżeli nie wierzysz, to sobie obejrzyj na przykład trzeciego Ant-Mana i zobacz, jak tam wygląda Modok i spróbuj się nie śmiać. To rzeczywiście będzie zadanie, wiesz, wyzwanie dosyć konkretne. A tutaj rzeczywiście to wygląda ładnie. Użycie sobie zanotowałem kolorów żółtego i fioletowego. Bardzo mi się podoba ten może nie tyle kontrast, to ta synergia pomiędzy tymi dwoma barwami jest naprawdę ciekawa. Również to wszystko, albo gro tych rzeczy, które się tam dzieją, widać, że wzorowali się, można powiedzieć, na Piratach z Karaibów, ale widać, że też był pomysł na to, był koncept, jak to rzeczywiście ogarnąć, jak to rzeczywiście zobaczyć, jak to może wyglądać. Również, jak chcesz się dowiedzieć, jak może wyglądać kolejny materiał, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. I jak najbardziej to mnie zbudowało, wiesz, to mnie wszystko zbudowało, kiedy mamy postacie, no, oni są sami, tak, cały czas Teller i Joy, zresztą nawet, ponieważ obie te postacie spędzają większość czasu samotne, Miles Teller i Anya Taylor-Joy nie spędzali ze sobą zbyt wiele czasu na planie celowo. Wcześniejsza próba, aby druga osoba stała za kulisami, podczas gdy każda z nich odgrywała swoje solowe sceny, okazała się zbyt rozpraszająca. No i rzeczywiście jakoś tak to do tego doszło, że stwierdzili, nie, tu musimy pójść po prostu na całość, nie chcemy żadnego zonka od Heisera, więc idziemy po prostu w tym kierunku i nie będziemy się widywać i będziemy kręcili inaczej, osobno. I jak widać, to się udało, to rzeczywiście się sprawiło. Nie mam informacji dla Ciebie odnośnie tego, ile ten film kosztował albo ile zarobił. No ciężko, trudno darmo, żeby cokolwiek zarobił, kiedy był dystrybuowany na platformie Apple Plus, czy Apple TV Plus, jakoś tak ona rzeczywiście się nazywa, ale muszę przyznać, że to nie ma znaczenia, bo film, dostajemy ciekawe postacie, dostajemy film, który jest dobry wizualnie, który rzeczywiście wnosi coś nowego,
tylko ten ostatni akt, ten trzeci akt jest taki bardzo antyklimatyczny, wiesz, bo my się teoretycznie spodziewamy, no, od początku dokładnie wiesz, co się wydarzy, co będzie, no bo to akurat nie jest nic nowego, nie jest nic odkrywczego, ale chodzi o to, że samo zakończenie jest ucięte. Cieszymy się z tego, co tam rzeczywiście się wydarzyło, bo akurat pewne sytuacje są dosyć ciekawe, dosyć intrygujące, ale ogólnie tak obejrzałem i mówię, kurczę, niby człowiek wiedział, a spodziewał się czegoś innego, tak jak w tym memie, ale rzeczywiście można to było poprowadzić ciekawiej, bo interakcja, właściwie ten brak interakcji był dobry, był ciekawy, był jak najbardziej fajny. Mieliśmy fajnych antagonistów, czy to powiedzmy w postaci tych stworów, które są na ziemi, w tym wąwozie, czy też w postaci Sigourney Weaver, albo w postaci tego największego, którego nie będę w tym momencie wymieniał. No a tutaj się okazało, że w pewnym momencie tak schodzi takie napięcie i nie jest super, ale to też nie sprawia, że ta produkcja jest beznadziejna, że jej się nie da oglądać, bo to rzeczywiście szkoda czasu. Nie, jak najbardziej nie. Mogło być bardzo dobrze, a jest tylko dobrze. Wiesz, to jest film, który mogę tobie spokojnie polecić. Obejrzyj sobie, zobacz jak to się rzeczywiście je, bo to jest produkcja, która zostanie w pamięć na długo. Nie, to nie jest produkcja, która zostanie w pamięć na długo, ale to jest film, który sprawi, że to, co tam zobaczyłaś, to, co rzeczywiście tam się zadziało, zrodzi pytanie w twojej głowie, a co jeśli, nie ten konkretny oczywiście projekt, ale co jeśli coś takiego gdzieś ma miejsce? Wiesz, biorąc pod uwagę, bo tutaj polityka niestety silnie wchodzi w grę w tym filmie, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę to, co się teraz dzieje, czy to powiedzmy za naszą wschodnią granicą, czy powiedzmy to, co ten facet, co ma takie brzydkie włosy, jest to taki pomarańczowy ryj, wyprawia na Bliskim Wschodzie, a co jeśli rzeczywiście taka sytuacja gdzieś ma miejsce, gdzie rzeczywiście coś takiego się dzieje. Wiadomo, teraz sztuczna inteligencja szaleje bardzo, może rzeczywiście, no, niestety ten film daje dużo więcej do myślenia niż powinien, bo to tylko i wyłącznie powinna to być zwykła rozrywka, tak? Zwykły popcorn, jak tam powiedzmy po całym tygodniu pracy, uczelni, szkoły, nieważne, włączasz i się relaksujesz, ale to jest właśnie ten, a co jeśli, wiesz, a co jeśli za tym wszystkim stoi X, Y, Z? No różnie rzeczywiście z tym może być, aczkolwiek nie jest różnie z tymi filmami sci-fi. Pewnie, że tak. Na tej liście jest ich dużo, obejrzyj, bo zdecydowanie warto.